Cześć, mam na imię Paweł i witam wszystkich miłośników fotografii. Dzisiaj film będzie o zakupie aparatu. Każdy fotograf, każdy, prędzej czy później kupi aparat. Znaczy, na początku zawsze kupuję aparat, później też co jakiś czas. Ja też ostatnio, niedawno kupiłem aparat taki. No nie powiem, że polecam, ale jeszcze nie robiłem nim zdjęć. Natomiast każdy kupuje aparat i zastanawia się, wybiera go długo. Uważam, że wiele osób, z mojego doświadczenia, znając różne osoby, które kupują aparaty, wiele osób popełnia 3 podstawowe błędy przy zakupie aparatu. Jakie? Za chwileczkę. Jakie to są 3 błędy popełniane przy zakupie aparatu? No, pierwszy błąd, z którym się spotkałem i którego nie mogłem wytłumaczyć kilku osobom, to jest to, że nie kupujesz aparatu na całe życie. Ja rozumiem. Też miałem 50 lat. Mam 50 lat, kupię aparat taki wymarzony, piękny, wspaniały i on mi starczy już do końca życia. Mija kilka lat i okazuje się, że kupujesz następny aparat. Nie kupuje się aparatu na całe życie, zwłaszcza, że aparaty się zużywają. Raz, że się zużywają od tego, że się nimi robi zdjęcia. Migawka się zużywa, przyciski się zużywają, bo to nie tylko migawka. Nie tylko migawka. Kiedyś znajoma kupiła aparat, który miał nowiutką migawkę. Czyli ileś musiał mieć zrobionych zdjęć. I się okazało, że trzeba się rozpalać w nim wszystko poza tym. Oprócz oczywiście migawka cały czas bardzo dobrze działała, tylko reszta elementów się rozpadała. Wszystkie przyciski przestawały powoli działać. Także aparaty się zużywają. I dlatego nie starczy ich na całe życie. Zużywają się też, starzeją się też technologicznie. Po kilku latach okazuje się, że ojejku, ale mój aparat, ale te nowe, to one robią lepsze zdjęcia. Mają mniejsze szumy, mają większą rozdzielczość matrycy, w ogóle mają rozdzielczość większą, mają jakieś tam udogodnienia, które okazałoby się, że może ja bym chciał wykorzystywać, a może bym tylko zobaczył, czy mi się podoba. Mają więcej trybów pracy. Nie wiem, dużo rzeczy może mieć nowy aparat, czego nie miał mój stary. Zwłaszcza, że aparaty się też starzeją mentalnie. Nie, no ten mój stary aparat, bym sobie zmienił. Człowiek ma coś takiego, że chciałby zmian. I już robiąc ileś lat jakimś aparatem, co prawda go lubię, ale zaczynam patrzeć na inne aparaty, bo może tamte będą inne. Przede wszystkim bardzo często inne. I w momencie, kiedy ja decyduję się na zakup aparatu, uświadamianie sobie, to jest aparat na całe życie i rzucenie się na ten aparat, wybieranie tego aparatu, bo to jest bardzo ważny wybór. To jest bardzo duży błąd. Należy wybrać aparat, należy wybierając aparat pamiętać o tym, że aparaty się właśnie zużywają i że też rozwija się moja umiejętności fotograficzne i ja mogę oczekiwać od aparatu za kilka lat czegoś więcej, czegoś innego niż oczekiwałem go na początku. W związku z tym wtedy sobie kupię po prostu drugi aparat, który też nie będzie aparatem do końca życia, ale będzie tym aparatem bardziej zaawansowanym. Więc pierwszy błąd, aparat na całe życie. Drugi błąd, jaki niektórzy fotografowie wybierając aparat popełniają, to jest wezmę aparat profesjonalny, będę robił lepsze zdjęcia. Bo aparaty profesjonalne robią lepsze zdjęcia. To jest tak, że profesjonaliści często robią lepsze zdjęcia, ale to nie dlatego, że mają lepsze aparaty, tylko dlatego, że mają lepszą wiedzę fotograficzną. Profesjonalny aparat, no dobra, to jest tak, że on troszeczkę jest inny, załóżmy. Jest troszeczkę lepszy. Profesjonalny aparat jest przede wszystkim odporny na warunki atmosferyczne. Czyli jeśli ja wezmę profesjonalną lustrzankę i mi upadła, to ją podniosę i na 99% będę robił ją dalej zdjęcia. Jeśli upadnie mi na takiej wysokości lustrzanka amatorska, aparat amatorski, może być bezlusterkowiec, to
jest duża szansa, że coś w nim pękło, coś się urwało i że po podniesieniu, nie chce się włączyć. I to jest zaleta profesjonalnego aparatu. Jeśli uprawiasz sporty ekstremalne, wybierasz się gdzieś w jakieś dzicze, zmienne warunki pogodowe, wysoka wilgotność, zimno, to musisz wziąć profesjonalny aparat. Ale jeśli wybierasz się na co dzień, co roku na wakacje na Mazury, to nie wykorzystasz opcji zabezpieczeń tych profesjonalnego aparatu. Czy profesjonalny aparat robi lepsze zdjęcia? To jest tak, że elektronika jest różna. Ta sama elektronika, jeśli wezmę jakiś element, to mogę wybrać element lepszy lub standardowy. I jeśli są wybierane, możliwe tak jest zrobione, bo nie wiem, matryce idą i sprawdzane są, jest tak, ta ma 0,00 tam błędu, idzie na profesjonalną, a ta ma idzie na średnią, ale jest ok i jest w porządku, idzie na podstawowy. I tak może być taki podział i dzięki temu aparat profesjonalny może mieć ciut lepszą jakość. Ciut lepszą jakość będzie miał też dlatego, że zostały użyte w nim droższe elementy. To jest taki, weźmy rezystor, włożonych jest, nie wiem, w układ zasilania 15 rezystorów, powiedzmy. I rezystory mogą mieć 5% dokładności, mogą mieć 1% dokładności, a mogą mieć 0,5% dokładności. Różnica w tych procentów dokładności w cenie jest zauważalna, bo on będzie ten z mniejszą tolerancją będzie kilkakrotnie droższy. Więc jeśli użyję kilkakrotnie droższych takich drobiazgów w nim, to cały aparat robi mi się kilkakrotnie droższy. Ale to nie jest tak, że on będzie kilkakrotnie lepszy. On będzie miał ciut mniejsze szumy własne. Te elementy mogą spowodować, ponieważ będzie większa dokładność, jak robię odwrócony sygnał, żeby on się stłumił i takie różne elementy, to rzeczy, które wstawiam, układy, to jeśli one są bardziej dopracowane, to ten na końcu sygnał będzie czystszy, czyli bardziej czysty, albo czystszy, będzie lepszy. W związku z tym elementy użyte w profesjonalnym aparacie mają wpływ, ale to znowu jest tak ciut. To ciut, które w normalnej fotografii jest niezauważalne. To, że profesjonalny fotograf robi lepsze zdjęcia, to dlatego, że po prostu ma większą wiedzę fotograficzną. Ma więcej sytuacji. On na co dzień robi zdjęcia. To nie jest tak, że ja jak amator 8 godzin pracuję jako, nie wiem, informatyk przy komputerze, po południu czasami wyjdzie na zdjęcia, ale przeważnie w weekend, to zawodowy fotograf 8 godzin chodzi i robi zdjęcia. Jakby nie było, musi się nauczyć tego wszystkiego, co jest związane z fotografią, ale też zawodowy fotograf jeździ w miejsca, które są bardzo ciekawe i wchodzi w miejsca. Jeśli byś był fotografem National Geographic, byś wchodził w takie miejsca, które ci do głowy nie przyjdą, że tam w ogóle można wejść i zrobić zdjęcia, które później wszyscy powiedzą: wow, to jest zdjęcie. Ale to nie jego aparat robi takie zdjęcie, tylko on robi zdjęcie. W związku z tym drugim błędem jest: wybiorę profesjonalny aparat, będę robił lepsze zdjęcia. Nieprawda. Trzecim popełnianym bardzo często błędem przez fotografów i nawet to doświadczonych fotografów, bo spotkałem się z takimi, jest wybór korpusu. Okej, dobrze, wybór korpusu jest okej, ale spotkałem się. Naprawdę. Człowiek ma 7000, za co kupuje za 7000 korpus, a za pozostałe pieniądze kupuje, dobra, to co jest? Dobra, to ten obiektyw. No i później przynosisz do domu takie obiektywy po złotówce, które ci jeszcze, jak kupi pan ten aparat z tym obiektywem, to jeszcze pan dołoży ten obiektyw za złotówkę. I tak jak znajomy kiedyś mówi: i za złotówkę go kupiłem. Mówię: no to przepłaciłeś, chłopie, przepłaciłeś. Tak patrzy na mnie: no jak mogłem przepłacić? No bo za miesiąc nie będziesz chciał tym obiektywem robić zdjęć. Będzie ci się tylko tutaj walał i się okaże, że nawet go na Allegro nie może sprzedać, bo nikt go nie chce kupić. I tak było. W związku z tym i tak za jakiś czas, nie pamiętam ile mu to zajęło, 3 miesiące, pół roku, dzwonił, mówi: ty, co mam kupić? No wtedy poradziłem osobiście
Sigma 1772.8.4.0, którą długo z zadowoleniem używał. Ja robiłem ostatnio zdjęcia w Wyszkowie niedawno. To właśnie taką nie tą, tylko taką Sigmą, jaką użyłem, jest pod różne systemy. Reklamuję obiektyw, bo go lubię. W związku z tym wybór samego korpusu bez wybrania obiektywu jest bardzo częstym błędem przy wyborze nowego aparatu. Jeśli chcesz kupić, masz 7000 na to, żeby kupić sprzęt, czyli aparat z obiektywem, to kup przynajmniej 3,5, wtedy będziesz miał dobry obiektyw i dobry korpus. Bo to, co już nie wiem, może mówiłem, kolega właśnie kupił, wydał dużo pieniędzy na korpus, prawie nic na obiektyw, no i minął z miesiąc, wpadam do niego, mówi, ty słuchaj, no chyba źle zrobiłem, to był błąd, zobacz jak te zdjęcia wyglądają z tego mojego wow nowego aparatu. No ja tak oglądam te zdjęcia, no uczciwie, szału nie robią. Tak patrzę i tak mówię, takim obiektywem, tak coś mnie tknęło, chociaż stary wyjadacz, nie powinien takiego błędu zrobić. Coś mnie tknęło. A mówi, nie starczyło mi pieniędzy, kupiłem dobry korpus, a obiektyw to może kiedyś. No to o co ci stary chodzi? Kup obiektyw i ja wiem, chodziłem za nim w kółko. O, to już kupiłeś sobie nowy obiektyw? I po kilku miesiącach dzwoni. Kupiłem nowy obiektyw. I co? No rewelacja. No teraz to naprawdę. Kupił sobie Zeissa dobrego. Teraz to naprawdę zdjęcia, to ja wiem, dlaczego kupiłem ten korpus. I jak dostałem ten obiektyw, do niego dołożyłem, tylko obiektyw kupił używany, to dopiero zaczął doceniać zestaw, który kupił. A bardzo często właśnie kupujemy korpus, nie myśląc o obiektywie. Jeśli masz 7000 do wydania na jakiś swój sprzęt, to jak kupisz za 5000 obiektyw i za 2000 korpus, to będziesz z tego na pewno bardziej zadowolony z takiego układu, niż jak kupisz za 5000 obiektyw korpus i za 2000 obiektyw. A za 2000 obiektyw to już można kupić dobre obiektywy. To już nie jest ten najgorszy wybór. Najgorszy wybór jest to, wtedy ty się kupujesz obiektyw za 500 zł do zestawu za parę tysięcy. A do tego jeszcze dochodzi jeszcze jedna rzecz, o której warto pamiętać, patrząc na punkt pierwszy, czyli błąd pierwszy, aparat nie jest na całe życie. Znaczy obiektyw też. Chociaż mam bardzo stare obiektywy. Ale obiektyw, tak z mojego doświadczenia, to tak 3 aparaty spokojnie przeżyje. Czyli obiektyw w efekcie, inwestycja w obiektyw jest 3 razy tańsza niż w korpus. Ja mam obiektyw, ten obiektyw, który ja używam najczęściej, 24-105, który to obok, który akurat nie jest na aparacie, myślałem, że jest, tak spojrzałem, który używam, używa już go czwarty korpus, ale jeden korpus szybko wymieniłem. W związku z tym 4. korpus go używa i obiektyw cały czas działa i chodzi. W związku z tym, jeśli zamierzasz kupić nowy aparat, myśl nad obiektywem i korpusem, a nie nad samym korpusem. Nie wydawaj wszystkich pieniędzy na sam korpus. To jest tak, jak dawno temu zamierzałem kupić używany samochód, pierwszego swojego malucha, taki jeździdełko i czytałem w gazecie motoryzacyjnej, wtedy papierowej. Papierowe gazety wtedy były, ale samochody też były inne. I tam była taka dobra rada. Jeśli chcesz kupić używany samochód, masz jakąś kwotę, za połowę tej kwoty kup samochód, a za drugą połowę go napraw. Dla mnie to było wtedy bezsensowne, dopóki nie kupiłem tego samochodu i się nie okazało, że ja go drugie tyle wydałem w naprawę, żeby on zaczął jeździć, że można było pojechać na wakacje i naprawdę go używać. I dzisiaj kupując aparat, zestaw, kup za połowę obiektyw i za połowę korpus. I wtedy będziesz zadowolony z tego. Nie popełniaj błędów, które inni popełnili, że ciężko się uczy na cudzych błędach. Ja wiem, ale czasami można zrobić wyjątek właśnie i nauczyć się na cudzych błędach, żeby aparat nie za całe życie,
Nie kupuj profesjonalnego, bo to nie ma sensu, bo nie będą, profesjonalne aparaty nie robią lepszych zdjęć. I korpus z obiektywem to jest aparat, a nie sam korpus z byle czym podpiętym. Dziękuję Ci za uwagę. Zapraszam do oglądania innych filmów. Zapraszam do przyłączenia się do patronów, którym bardzo dziękuję za wsparcie. I do zobaczenia. Cześć.